Dzień dobry kochani, witam Was na najbardziej nieregularnym kanale o fotografii analogowej na polskim YouTubie. Jesteś zmęczony ciągłym dźwiganiem skanerów płaskich, nie masz już siły chodzić do labu, żeby skanować zdjęcia, zarywasz noce, żeby zeskanować kilka nieostrych klatek, od których ubędzie Ci followersów. Mamy dla Ciebie rozwiązanie, nowa Digitaliza, no nie taka nowa, Digitaliza Max od Lomography totalnie rozwali Ci głowę. Sprawdź. Każdy z nas ma jakąś rzecz, która odmieniła jego życie, kiedy tylko ją kupił. Być może wcześniej nawet tego nie podejrzewał, ale jego życie obróciło się o 180 stopni dzięki tej jednej malutkiej rzeczy. Dla niektórych może to była po prostu szczoteczka do zębów, ale dla mnie Digitaliza. Digitaliza to jest coś, co otworzyło mi oczy po wielu latach męczenia się ze skanowaniem moich filmów. Dlaczego się do tej pory męczyłem? Z bardzo prostej przyczyny, bo jestem po prostu perfekcjonistą, a to najgorsza cecha, jaką może mieć lomograf, bo dzisiaj jestem z Wami tutaj nie tyle jako fotograf, ale jako lomograf, ponieważ Lomography właśnie tę Digitalizę, tutaj mamy Digitalizę Max Plus, czy ogólnie najbardziej wyhypowaną wersję, oni ją właśnie wypuścili i zmienili moje życie. Co prawda, ten produkt istnieje na rynku już od kilku lat, ale ja niestety odkryłem go dopiero niedawno. Mam na myśli, zakupiłem, ponieważ wcześniej po prostu śmiałem się z niego. Ale miałem ku temu bardzo dobre powody i zaraz Wam wyjaśnię. Digitaliza czy Digitaliza, mówcie jak chcecie, ale to urządzonko naprawdę zmieniło moje życie na plus. Dlaczego? Ponieważ pozwala mi bardzo szybko i bardzo łatwo skanować moje filmy. Oczywiście niektórzy z Was zapali im się lampka w głowie. Czy to aby nie jest film sponsorowany? Nie jest sponsorowany, moi drodzy. Mówię tutaj zupełnie szczerze i to ułatwia moje życie jako lomografa. I tak, dobrze słyszeliście, jestem dzisiaj z Wami nie tyle jako fotograf, ale bardziej wąskim tego słowa znaczeniu, jako lomograf. Ponieważ Lomography, zapewne znacie tę firmę i znacie portal Lomography, właśnie tę Digitalizę wypuścił. I to już parę ładnych lat temu i jest ona z nami obecna na rynku już nie od dziś. Ale ja zacząłem jej używać całkiem niedawno. Wcześniej nawet trochę się z niej śmiałem, ale teraz nie jest mi wcale do śmiechu i naprawdę jest to świetne urządzenie. A dlaczego? Już wyjaśniam. Wyjaśnijmy sobie wobec tego, czym jest Digitaliza. Jest to urządzenie, a raczej konstrukcja bardziej niż urządzenie, które pozwala nam skanować nasze filmy do postaci cyfrowej, używając głównie telefonu komórkowego, ale nie tylko. Zaraz sobie też o tym powiemy. Podstawowa jej funkcja polega na tym, że podświetla ona nasz negatyw, czyli jest takim po prostu stołem świetlnym, na którym jest nasz negatyw podświetlony od spodu i fotografujemy go albo za pomocą telefonu, albo po demontażu uchwytu na telefon możemy sobie ustawić nad nią na przykład statyw z aparatem fotograficznym cyfrowym i obiektywem makro, którym będziemy przefotografowywać te negatywy i w ten sposób je skanować. Dlaczego jest to bardzo wygodne, nawet kiedy pracujemy z telefonem? Otóż wspomniałem wcześniej, że kiedyś nawet troszeczkę podśmiewałem się z tego urządzenia i nie za bardzo chciałem go używać. Dlaczego? Dlatego, że jakość tych skanów, które uzyskujemy, nie zależy tak naprawdę od Digitalizy. Digitaliza jest tylko konstrukcją, która umożliwia podświetlanie zdjęć, łatwe ustawianie ich w odpowiednim miejscu, przewijanie na odpowiednią klatkę i przygotowanie po prostu do zrobienia zdjęcia. Kiedyś telefony, aparaty w telefonach nie robiły zbyt dobrych zdjęć, więc skanowanie tych filmów jakimś bardzo starym telefonem, starym patrząc od dziś, mamy rok 2025, nie dawało zbyt dobrej jakości plików cyfrowych, więc te skany nie były być może najlepszej jakości. Cały czas wygrywało skanowanie chociażby na skanerze płaskim. Ja korzystam z Epsona, ale można było też skorzystać z innych, bardziej zaawansowanych skanerów, oczywiście bardzo drogich, w których
można było zrobić jeszcze lepsze pliki. Oczywiście zanosiło się to do odpowiedniego labu, który miał taki skaner i za odpowiednią opłatą taki skan nam robili. Ale dzisiejsze aparaty fotograficzne zainstalowane w telefonach są już o niebo lepsze niż te sprzed kilku lat, kiedy digitaliza wchodziła na rynek. I kiedy dzisiaj w ten uchwycik włożymy sobie jakiś nowoczesny telefon, nowoczesny aparat, który wyszedł całkiem niedawno, to te zdjęcia, które powstaną, te skany będą o wiele lepszej jakości. Na tyle dobrej, że będziemy mogli publikować je w internecie albo na przykład robić sobie niewielkie odbitki. Oczywiście, jeżeli chcemy zrobić dużą odbitkę, no to będziemy musieli zeskanować na jakimś lepszej jakości skanerze. Ale tutaj dochodzimy do tego, o czym mówiłem wcześniej. Tutaj jestem z Wami bardziej jako lomograf, czyli pewna z gałęzi fotografii. Dlaczego dla lomografa jest to lepsze, a dla fotografa może nie zawsze będzie najlepszym wyborem? Powiedzmy sobie coś więcej o filozofii lomografii. Głównym założeniem lomografii jest czerpanie radości z fotografowania. Sam ruch lomograficzny powstał przez przypadek, kiedy grupa przyjaciół zafascynowana była zdjęciami, które uzyskała ze starych radzieckich aparatów fotograficznych. U nas w Polsce i w ogóle po tej stronie Europy na wschodzie mamy całkiem sporo na strychach, w piwnicach różnych starych poradzieckich aparatów, które mają jednak swoją magię. Puszczają trochę światła, mają złej jakości obiektywy i te zdjęcia są jedną wielką niespodzianką. Ale ktoś stwierdził, że hej, to może być właśnie fajne, to może być autentyczne. I ja też, kiedy zaczynałem swoją przygodę z fotografią, zaczynałem właśnie od lomografii. Pierwsze zdjęcia robiłem w roku 2010-2011 i moim starym Zenitem, który rzeczywiście gdzieś tam puszczał światło, nie trzymał za bardzo czasów. Byłem zachwycony tym, co z niego po prostu wychodziło, ponieważ fotografia cyfrowa jest idealna, jest perfekcyjna. Ale czy życie jest idealne i perfekcyjne? Otóż nie. Bliższa życiu jest rzeczywiście lomografia. Ta tajemnica, co wyjdzie po wywołaniu filmu, to czekanie, aż zrobię całą rolkę, a potem ją wywołam. To jest naprawdę fajne eksperymentowanie i czysta radość z fotografowania. Czy więc mając taki mindset nieperfekcyjnego fotografowania, powinniśmy oczekiwać później perfekcyjnego skanowania? No nie. Lomografia jest po to, żeby czerpać radość z fotografii i czerpać radość z dzielenia się tymi fotografiami. Po to właśnie powstał cały portal lomografii, który mimo tego, że istnieje już naprawdę bardzo długo, to ciągle ma nowych członków i bardzo prężnie rozwijającą się społeczność na całym świecie. I to właśnie świadczy o tym, że ten ruch jest autentyczny i ci, którzy zajmują się lomografią, kochają robić zdjęcia i kochają dzielić się nimi z innymi lomografami. Skanowanie na digitalizie jest naprawdę ekspresowe. Tutaj wystarczy raz ustawić odpowiednią pozycję telefonu i filmu, a potem tylko przekręcamy pokrętło, zdjęcie, przekręcamy pokrętło, zdjęcie i tak dalej. Za pomocą jakiejś apki do przerabiania zdjęć. Ja akurat robię to w aplikacji Lightroom, ale można używać też innych aplikacji. Zamieniam negatyw na pozytyw, delikatnie koryguję kolory, przycinam brzegi zdjęcia i mogę już publikować. Czy na lomografii, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek indziej, gdzie chcę podzielić się tymi zdjęciami. Praca ze skanerem płaskim to już jest naprawdę wielka kolubryna, którą muszę rozłożyć, wyczyścić z wszelkiego kurzu, podłączyć do komputera, odpowiednie oprogramowanie. Jeżeli chcę z większą rozdzielczością, to też dłużej trwa skanowanie każdej pojedynczej klatki i zeskanowanie nawet takiego paska z 6 klatkami będzie trwało najkrócej 5-10 minut. Zeskanowanie go w digitalizie potrwa jakieś 60 sekund max. Omówmy sobie, z czego zbudowana jest digitaliza i do czego służy każdy jej element. Jak wcześniej pokazywałem, mamy tutaj uchwyt na telefon, który możemy zdemontować po to, żeby łatwo taką digitalizę sobie schować do szuflady, do szafki albo po prostu ją gdzieś przewieźć. Tutaj mamy zacisk, w który wkładamy sobie telefon z regulowanym wysokością góra-dół. Nic szczególnie skomplikowanego. Gumka się zsunęła. Podstawa
jest ciężka, po to, żeby była stabilna. Tak, mamy tutaj jakiś metal opakowany w plastik i, co bardzo ważne, mamy tutaj prowadnicę, która będzie nam pozwalała ustawiać film w odpowiednim miejscu pod naszym telefonem komórkowym. Kiedy sobie włożymy już uchwyt, to jest podstawa, można powiedzieć, działania tego urządzenia, mianowicie podświetlarka. Czyli mamy tutaj białą powierzchnię, którą możemy podświetlić od spodu diodami i możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo za pomocą baterii, mamy tutaj gniazdo na 2 baterie, dzięki temu możemy sobie skanować nawet w plenerze albo gdziekolwiek, gdzie tylko jesteśmy i po włączeniu przycisku podświetla się ekranik. Albo możemy podłączyć tutaj do gniazdka poprzez, tutaj akurat jest mini USB, czy to się nazywa mikro USB i dzięki temu możemy uzyskać dużo mocniejsze podświetlenie. Dlaczego polecam używać za każdym razem, jeżeli macie taką możliwość, używać podświetlenia za pomocą zasilacza? Otóż podświetlenie za pomocą zasilacza jest dużo silniejsze, co zresztą zobaczycie za chwilę. O, tutaj. Dzięki temu, że podświetlenie jest silniejsze, to Wasz telefon, robiąc zdjęcie Waszego negatywu, użyje niższej wartości ISO. Dzięki temu będziecie mieli o wiele lepszej jakości to zdjęcie z mniejszą ilością artefaktów i różnych szumów, brzydkich rzeczy. Natomiast jeżeli będziecie fotografować z podświetleniem z baterii, które jest dużo słabsze, to Wasz telefon też oczywiście zrobi zdjęcie, ale użyje dużo wyższego ISO, przez co zdjęcie nie będzie aż tak dobrej jakości, jak to, które zrobicie podświetleniem z kabla. Ten stoliczek ma oczywiście pod spodem takie 2 wgłębienia, które idealnie pasują do prowadnicy na stoliku. I tutaj widzicie, możemy sobie w 2 osiach ustawić dokładnie tam, gdzie chcemy nasz negatyw. Ponieważ telefony mają swoje obiektywy w różnych miejscach, więc i sobie możemy telefon ustawić odpowiednio, wysunięty prawo, lewo, czy też przód, tył, ale też do niego ustawimy sobie stolik. Czyli biorę na przykład telefon, tu akurat jest Samsung, on ma akurat tak zorientowane aparaty, wkładam go sobie tak, żeby mniej więcej te aparaty wypadały na środku tego stolika. No, tutaj tą rączką. I po włączeniu aparatu ja mogę sobie dokładnie ustawić tak, żeby było na środku, tam gdzie będzie robione zdjęcie. No i teraz możemy sobie robić zdjęcia na różnych formatach filmów. Tutaj mamy akurat film typu 135, czyli małoobrazkowy, 35 mm. Ale digitaliza, kochani, to jest coś takiego, co nam może skanować nawet film średnioformatowy. Ale nie tylko. Mamy tutaj odpowiednie przystawki, na przykład do filmu typu 110. Być może oglądaliście mój ostatni film, który niedawno się pojawił o aparacie Lomomatic 110, który właśnie działa na film typu 110 i tutaj taka maskownica pozwala nam ten film 110 sobie klatka po klatce skanować za pomocą digitalizy. Mamy też wkładkę na film typu 127, na film małoobrazkowy, czyli ten. I mamy taki dyfuzor, który pozwala nam po prostu bardziej tutaj to światło rozproszyć. Ok, żeby nam się film typu 135, czyli ten najczęściej używany, łatwo i wygodnie przesuwało, tutaj nad tym stolikiem podświetlanym, jest taka bardzo fajna przystawka. I ogólnie nie tylko ona, ale wiele tutaj różnych rzeczy działa na magnesy i to dość mocne magnesy, dzięki czemu to wszystko trzyma się w jednym miejscu. Ta przystawka wyposażona jest w pokrętło, które przewija nam film w tym okienku i możemy na przykład, zobaczcie, ponieważ jest to dość szeroka dziurka, to możemy sobie skanować nie tylko właśnie takie klatki typu 35 mm, ale robione na tym filmie chociażby Sprocket Rocket, gdzie mamy zaświetlone szeroką część filmu, plus jeszcze nawet te dziurki, czyli tak zwane sprockety, tak, które widać tutaj, tak, możemy sobie
nawet obraz, który tam jest, też zeskanować. No ale tutaj mamy tak klasycznie, pełnoklatkowym aparatem małoobrazkowym sfotografowane. I jeżeli tak robimy, to bardzo pomaga nam ta maska, która dokładnie separuje nam każde zdjęcie po kolei. Włożymy sobie tutaj maskę i na to założymy to urządzonko, które przewija nad tą maską film. Zrobię tak, żeby było od Waszej strony, żebyście widzieli to w tą stronę. I to zobaczcie, złapał już magnes, więc jest dokładnie w tym miejscu, w którym powinno być. Biorę sobie film, wkładam go z jednej strony. Trzeba być mądry, traf w dziurkę. A dalej już tylko kręcę. Może widać, że on się tutaj wciąga? Widać chyba, nie? No i kiedy jest on podświetlony, tutaj akurat użyję sobie podświetlenia bateryjnego, widzicie, lepiej przytrzymać palcem, no to wtedy ustawiam sobie podświetlone zdjęcie w odpowiednim miejscu, przybliżenie, tak żeby aparat jeszcze łapał ostrość, odpowiednia pozycja w stosunku do aparatu. Jesteśmy za blisko, nie łapie ostrości. Teraz jest idealnie. OK. Klik, zdjęcie. I jedziemy następną klatkę. OK. Klik, zdjęcie. Czemu klik? Łapie ostrość. No zobaczmy. Klik, zdjęcie, żeby pokazać real time, jak to wygląda. Klik, zdjęcie, klik, zdjęcie i tak dalej. Na skanerze płaskim to tak nie wygląda. To zajmuje dużo więcej czasu. A tutaj zdjęcie, cyk, zdjęcie, cyk, zdjęcie, cyk. I mamy więcej czasu na fotografowanie, a nie ślęczenie nad skanerem. Skoro sobie tak wesoło i szybko skanujemy, to jeszcze muszę Wam powiedzieć kilka bardzo ważnych rzeczy. Otóż teraz to wszystko jest zaaranżowane po to, żeby nagrać film na YouTube, ale kiedy będziecie naprawdę skanować swoje zdjęcia, no to lepiej nie robić tego w takim świetle i w takim otoczeniu. Dlaczego? Pamiętajcie, że powierzchnia filmu jest błyszcząca, wobec czego odbija różne rzeczy. Na przykład teraz, być może nawet będzie to widać, kiedy pokażę Wam, jak się skanuje te zdjęcia, będzie się tam odbijać lampa, którą oświetlam sobie ten stół. Mogą być naprawdę bardzo różne, brzydkie odbicia, czasami nawet do tego stopnia, że zobaczycie w powierzchni filmu odbicie telefonu, który nad nim wisi. Lepiej jest to robić w przytłumionym świetle, może wieczorem, może w pokoju, w którym są zaciągnięte zasłony, tak żeby ograniczyć to światło, które pada dookoła. Niech aparat w telefonie skupi się na tym świetle, które pochodzi z digitalizy, które przechodzi przez Wasz film, przez Wasze zdjęcie i niech głównie to światło fotografuje, a nie odbicia, które pojawiają się dookoła. Kolejną rzeczą jest oczywiście kurz. Wspominałem, że przy skanerze płaskim trzeba tam ciągle odkurzać i tak dalej, ale to nie znaczy, że tutaj nie trzeba. Warto wyposażyć się w gruszkę, żeby zdmuchiwać ten pyłek, albo delikatny pędzelek, żeby pomagać sobie ten kurz usuwać, dlatego że kiedy skanujemy sobie w domu w dowolnym miejscu, bo przecież digitaliza jest mała i możemy skanować w pokoju, w łazience i na strychu, to możemy spotkać się czasami z dużą ilością kurzu, który będzie potem widoczny na zdjęciu. Po co potem ślęczeć i poprawiać te zdjęcia w jakimś programie graficznym, usuwając te pyłki, jeżeli można je po prostu najpierw usunąć, a potem zrobić zdjęcie bez pyłków. Nie pokazałem Wam jeszcze, jak robi się z filmem typu 120, czyli średnioformatowym, więc sobie zdejmiemy tę przystawkę na film małoobrazkowy. Wyjmiemy maskę, która służy do filmu małoobrazkowego. Otworzę sobie tę ramkę. Tu jest naprawdę bardzo mocny magnes. Można to podważyć paznokciem, tylko że za bardzo nie mam paznokci. I tutaj, kiedy włożymy sobie film, to okienko jest przystosowane do formatu 6:7. Czyli jeżeli robicie na właśnie średnim formacie, w formacie 6:4,5, 6:6 albo 6:7, to nie ma żadnego problemu. Jedyny format, którego tutaj nie pokryjecie, a który możecie spotkać wśród aparatów średnioformatowych,
to 6:9. Teraz robimy pyk i bardzo mocny magnes trzyma ten film, żeby on się nie przesunął. Teraz oczywiście mogę go zeskanować, a potem otworzyć i przesunąć na kolejną klatkę. Raczej bym nie ciągnął tego filmu, ponieważ się podrapie. Jest to naprawdę bardzo silny magnes, więc nie polecam. No, teraz weź i puść. Puścił. Dobra. Weźmy jakiś inny, może te kwiatki. O, jak ładnie. Kurczę, felek. Ale ładne zdjęcie. Ciekawe, kto robił. Ja to jestem. Podsumowując, o ile jeszcze kilka lat temu digitaliza była naprawdę ciekawym narzędziem, które wielu lomografom mogło ułatwiać życie, to dziś jest naprawdę świetnym narzędziem, które wszystkim lomografom i fotografom może ułatwiać życie. Szczerze, czy warto to kupić? Uważam, że tak. Być może ktoś z Was, kto ma skaner płaski, a nie tylko oddaje do labu do zeskanowania, wie, ile godzin spędził na skanowaniu zdjęć. Jeżeli potrzebujecie bardzo dobrej jakości skanów, robicie potem bardzo wysokiej jakości odbitki, no to troszeczkę nie macie wyjścia. Ale ci z Was, którzy chcą po prostu dzielić się radością fotografowania i tym, co wychodzi właśnie z Waszych aparatów, czy to na Lomografii, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy jakichkolwiek innych social mediach, a niekoniecznie robicie galeryjne wydruki, no to taka digitaliza uważam, że jest totalnie dla Was. Jeżeli macie takie urządzenia w domu, to koniecznie podzielcie się w komentarzach wrażeniami z ich używania. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, jeżeli o czymś zapomniałem powiedzieć, również piszcie w komentarzach. Ogólnie piszcie dużo komentarzy, bo dzięki temu będziemy docierać do większej ilości fotografów, którzy być może dowiedzą się, jak bardzo nieregularnie potrafię wrzucać filmy.